Cześć, w tym filmie zobaczycie prezentację stacji lutowniczej Yato. Zapraszam do oglądania. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, zostawieniu komentarza. Jeżeli się podobało, proszę zostawić łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, proszę napisać dlaczego. Model stacji lutowniczej to YT-82456. Posiada duży wyświetlacz LCD 3,5 cala, regulację temperatury oraz szereg funkcji ułatwiających wykonywanie prawidłowych połączeń lutowniczych. W skład zestawu wchodzi moduł sterowniczy, podstawa, przewód zasilający, kolba lutownicza z przewodem oraz instrukcja obsługi. Instrukcja jest w kilkunastu językach, jest też język polski. Na płycie czołowej znajduje się wyłącznik, gniazdo USB do ładowania np. telefonu, gniazdo do przyłączenia kolby lutowniczej, pokrętło regulacyjne oraz duży 3,5-calowy wyświetlacz. Z tyłu tabliczka znamionowa oraz gniazdo 230 V. Podstawa lutownicy wykonana jest z metalu. U góry znajdują się otwory do zapasowych grotów. W zagłębieniu podstawki znajduje się gąbka przeznaczona do czyszczenia grotu w trakcie pracy. Przewód kolby lutowniczej o długości 1 metra zakończony jest wtyczką. Kolba lutownicza o symbolu 908D razem z przewodem waży około 100 gramów. Zasilana jest napięciem 24 V. Grzałka jest ceramiczna z czujnikiem temperatury na jej końcu i osadzona jest w gnieździe z tworzywa sztucznego. Czujnik temperatury umieszczony na końcu grzałki, a więc jak najbliżej końcówki grota, skraca do minimum czas reakcji dla funkcji stabilizacji temperatury. Grot w zależności od wielkości lutowanego elementu oddaje mniej lub więcej ciepła, a urządzenie za pomocą wbudowanego czujnika temperatury grotu na bieżąco odczytuje jej realną wartość i porównuje do zadanej. Następnie w zależności od potrzeb zwiększa lub zmniejsza pobór mocy, aby utrzymać zadaną temperaturę. Kolba przystosowana jest do bardzo popularnych wymiennych grotów z serii 900M. Kolba przyłączona do stacji, moduł sterowniczy do zasilania. Możemy więc ją włączyć. Zanim jednak to nastąpi, należy lekko zwilżyć gąbkę. Służy ona do czyszczenia grotu w trakcie pracy. Stacja lutownicza wykonana jest w technologii ESD Safe, która gwarantuje niegromadzenie się nadmiernego ładunku elektrostatycznego na obudowie. Dzięki temu ograniczamy ryzyko uszkodzenia wrażliwych elementów elektronicznych. Do temperatury roboczej, w tym przypadku 400 stopni Celsjusza, nagrzewa się w niecałe 30 sekund. Wbudowane gniazdo USB 5V o wydajności 1 A przyda nam się np. do ładowania telefonu. Moc lutownicy to 75 W. Zakres temperatur od 200 do 480 stopni Celsjusza, a dokładność temperatury to plus minus 1 stopień Celsjusza. Nastawa parametrów odbywa się za pomocą pokrętła. Aby wejść do menu, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy pokrętło. Dostępne funkcje to programowanie nastaw temperatury, ustawienie jednostki, czas samoczynnego uśpienia, włączenie-wyłączenie sygnału dźwiękowego, regulacja podświetlenia wyświetlacza, funkcja blokady urządzenia i wyjście z menu.
Stacja posiada funkcję pamięci ustawień, która umożliwia zapisanie ulubionych nastaw temperatury do 3 kanałów pamięci. Fabryczne nastawy to 250, 350 i 450 stopni Celsjusza. Każdy z tych kanałów możemy dostosować do własnych potrzeb i zmienić te ustawienia. Jest to bardzo wygodna funkcja, ponieważ możemy bardzo szybko przejść do wcześniej zaprogramowanej temperatury. Zawsze też jest możliwość ręcznej jej regulacji. Wartość temperatury, którą ustawimy na stacji za pomocą któregoś z programów lub ręcznie, możemy zablokować przed zmianą przez innych użytkowników. W tym celu wpisujemy kod, w tym przypadku domyślny 3.0, zatwierdzamy wybór, naciskając pokrętło, a następnie wprowadzamy nowy, swój własny kod. Powtarzamy i zatwierdzamy go. Na ekranie pojawiła się kłódka. Pokrętłem nie możemy zmienić żadnych parametrów stacji. Naciskając je, możemy jedynie wprowadzić kod odblokowujący. Jeżeli jednak stację wyłączymy, a później ponownie załączymy, to znowu będzie blokada. Aby ją zdjąć, należy ustawić kod domyślny 3.0. W tym celu wprowadzamy najpierw swój kod, a później 2 razy po 3.0 i zatwierdzamy. Od tego momentu blokady już nie będzie, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacji. Funkcja kalibracji umożliwia skalibrowanie grzałki, np. po jej wymianie lub podejrzeniu jej nieprawidłowego działania. W tym celu należy ustawić temperaturę na 350 stopni Celsjusza, poczekać do nagrzania się grotu. Następnie za pomocą urządzenia do pomiaru temperatury, w tym przypadku jest to miernik z taką opcją, mierzymy ją. Następnie odczytujemy zmierzoną temperaturę, naciskamy i przytrzymujemy pokrętło przez około 6 sekund, co pozwoli wejść w tryb kalibracji. W tym trybie wprowadzamy zmierzoną temperaturę za pomocą pokrętła i zatwierdzamy wybór. Kalibracja temperatury została zakończona. Funkcja hibernacji umożliwia stacji przejście w tryb czuwania, który automatycznie obniża temperaturę pracy do 200 stopni Celsjusza.
Można ustawić czas bezczynności od 1 do 240 minut. Dogrzanie grotu z temperatury 200 stopni Celsjusza do 350 stopni to około 5 sekund. Aby przywrócić stację do działania, wystarczy przycisnąć lub obrócić pokrętło albo podnieść kolbę z podstawki. Temperatura samoczynnie powróci do wcześniej nastawionej wartości. I ostatnia funkcja stacji, czyli kasowanie ustawień, reset. W tym celu naciskamy i przytrzymujemy pokrętło przez około 9 sekund, a następnie za pomocą pokrętła ustawiamy Yes. Stacja wraca do ustawień fabrycznych. Zastosowanie wysokiej jakości ceramicznej grzałki z pomiarem temperatury w kolbie lutowniczej oraz możliwość precyzyjnej naprawy temperatury sprawia, że lutowanie różnych elementów, w tym elektroniki SMD na płytkach drukowanych PCB, pozwala uniknąć błędów, np. przegrzania. Zastosowana w niej ceramiczna grzałka z pomiarem temperatury, duży wyświetlacz LCD 3,5 cala, precyzyjna regulacja i stabilizacja temperatury, funkcja ESD Safe oraz szereg innych funkcji ułatwiających wykonywanie prawidłowych połączeń lutowniczych sprawia, że stacja ta jest godna polecenia. Dziękuję za uwagę.